Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Renault Captur. Pierwsza generacja Renault Captur została zaprezentowana w 2013 roku i zastąpiła model Modus, czyli bardzo niedocenianego, a naprawdę świetnego, małego, miejskiego minivana. Captur oczywiście nie jest już minivanem, tylko crossoverem, segmentem, który jest obecnie chyba najmodniejszy i który wyparł m.in. właśnie niestety minivany. W 2019 roku Renault pokazało drugą generację Captura, która to w 2024 roku przeszła gruntowne odświeżenie, które ja właśnie testuję. Teraz na ekranie macie wersję przed i po odświeżeniu i moim zdaniem te nowe szaty Capturkowi służą. Auto wygląda nowocześnie i naprawdę ładnie. No dobra. Tył i te białe klosze już tak niekoniecznie, ale całościowo Captur to ładne auto. W ogóle mam wrażenie, że Renault jest chyba producentem, który obecnie robi najładniejsze samochody, przynajmniej mi się najbardziej podobają. O ile inni producenci, w tym premium, chcą się przypodobać rynkom azjatyckim, tak Renault naprawdę tworzy ładne i zgrabne samochody. I taki też moim zdaniem jest Captur. Ja też mam najnowsze wyposażenie, czyli Esprit Alpine, które zastąpiło wyposażenie RS Line, które było przed liftem. I w takim najwyższym wyposażeniu mamy m.in. aż 19-strowe felgi aluminiowe, a w podstawie są tu stalówki w rozmiarze 17 cali i wtedy już aż tak dobrze nie wygląda. Chociaż nadal to ładne auto. I tak, to są stalówki, ale wyglądają jak aluminiowe. To jeszcze rzućmy okiem na wymiary. Nowy Captur ma 4,24 cm długości, 1,78 m szerokości oraz 1,57 m wysokości. Rozstaw osi to 2,64 cm, czyli to jest raczej takie małe auto jak na dzisiejsze standardy. Małe, ale z wielkim bagażnikiem. Ale zanim przejdę do bagażnika, to pora przedstawić sponsora dzisiejszego odcinka. Myślisz o zakupie używanego samochodu, ale nie jesteś pewien jego historii? Zanim więc się zdecydujesz, to sprawdź Car Vertical, firmę specjalizującą się w szczegółowych raportach historii pojazdu, które mogą uchronić Cię przed kosztowną niespodzianką. Przykładowo, chcesz kupić używany Renault Captur, który na zdjęciach wygląda świetnie, jednak kiedyś mogło wyglądać zupełnie inaczej, już nie aż tak dobrze. Wejdź na Car Vertical, wprowadź numer VIN i sprawdź historię samochodu. Poza uszkodzeniami w raporcie są też informacje o przebiegu, ewentualnych kradzieżach i nie tylko. Na hasło Autowizja jest 30% rabatu na raport. Link w opisie. Sprawdź i upewnij się, że Twoje przyszłe auto nie będzie skrywało tajemnic. Wróćmy teraz do bagażnika, który ma pojemność od 484 do 616 litrów i to liczone do rolety. Tak, Captur może mieć 616 litrów, a to wszystko dzięki temu, czyli przesuwnej tylnej kanapie. Kanapa przesuwa się do przodu o 16 cm i to jest super. Super też, że jest podłoga, którą możemy opuścić, a pod tą kolejną warstwą jest pełnowymiarowe koło zapasowe. W bagażniku znalazłem też dwa haczyki na zakupy, a jak położymy oparcia tylnej kanapy, to podłoga jest niemal idealnie płaska. Po prawej stronie powinienem poprawić zagłówki i byłoby tak płasko jak po lewej, wybaczcie. Wskakujemy więc na tył. Tutaj jest sporo miejsca na nogi, ale niestety głową dotykam już dachu, a mam 186 cm wzrostu. Tak jak mówiłem, możemy przesuwać kanapę, więc wybieramy, czy chcemy mieć więcej miejsca na nogi, czy może większy bagażnik. Niestety z tyłu nie ma podłokietnika, ale są za to oddzielne nawiewy, dwa złącza USB, gniazdo pod zapalniczkę oraz gazetowniki. Niezłe jest też wykończenie, ale to pewnie też kwestia tego najwyższego wyposażenia, ale są też twarde plastiki. Na szczęście fotele w każdej wersji są takie same, a jedyne różnice to materiał oraz elektryka. U mnie, jak widzicie, częściowo fotel jest skórzany oraz jest w pełni elektryczny. Captur też jest nieco podniesionym autem, więc wygodnie się do niego wsiada i mam nieco wyższą pozycję za kierownicą. Jedynie szkoda, że podłokietnik nie ma regulacji w pionie, a jedynie w poziomie. W takim razie pora na deskę rozdzielczą, gdzie zaszła w zasadzie jedna większa zmiana i kilka kosmetycznych. A ta zmiana to nie jest ten wielki ekran, bo taki też już był w przedlifcie. No dobra, przed liftem sam ekran miał 9,3 cala, a teraz jest 10,4, ale cały ten wystający tablet jest niemal taki sam, bo przed liftem była po prostu większa ramka. I nadal taki wystający tablet wygląda po prostu źle. Zmiana, o której chciałem powiedzieć, to panel od klimatyzacji, gdzie wcześniej były pokrętła, a teraz są przyciski. Czyli to nie jest wada, inna obsługa, ale dobrze, że nadal są fizyczne przyciski.
Nowy jest za to system na tym większym tablecie, który teraz jest już oparty o system Google'a. I ten system naprawdę działa i wygląda świetnie. Poważnie, to jest jeden z lepiej reagujących i działających systemów w nowych autach. Brawo! No dobra, nie do końca brawo, bo mi dzień w dzień zawieszała się kamera cofania. Tak, zawieszała. Obraz się zawieszał, a ja jechałem sobie dalej. Dopiero włączenie przedniej kamery i ponownie włączenie tej tylnej powodowało, że się odblokowywał. To jest naprawdę słabe, bo można by nieźle uszkodzić samochód, myśląc, że przecież jeszcze mamy daleko. Oczywiście obserwuje się też lusterka, no ale nadal mocno już ufamy tym systemom. A propos systemów, to pod dwuklikiem po lewej stronie możemy wyłączyć na przykład ISE oraz asystenta pasa ruchu. Wszystko to konfigurujemy na ekranie i potem, tak jak mówię, wsiadamy, klikamy 2 razy i już jest wyłączone. To jest świetne. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają kilka kolorów w zależności od trybu jazdy oraz możemy zmieniać widoki, jak i wyświetlenie komputera pokładowego. Naprawdę dobrze to wygląda, chociaż jak widzicie, tutaj już ekran lekko przycina, w przeciwieństwie do tego na środku. Aha, i oba ekrany to już standard, dostajemy je w każdej wersji wyposażenia. W takim razie pora sprawdzić materiały i spasowanie. Tak, skrzypi daszek oraz mocno skrzypi ekran, ale w zasadzie poza tym jest cicho. To raz, a dwa, przed liftem moim zdaniem było jeszcze gorzej. Materiały momentami nadal są twarde i tanie, ale nie wyglądają już tak źle, a to jest ważne. Tak samo ważne jest to, że nie ma piano black. No dobra, jest malutki element na kierownicy, ale to absolutnie nie przeszkadza. W takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską nic się nie zmieniło w wersji po odświeżeniu i to jest zaleta, bo gama moim zdaniem była optymalna. No dobra, nie było i teraz też nie ma diesla, ale zamiast diesla nadal jest wersja z LPG, co jest jeszcze tańsze w eksploatacji. LPG jest zawsze połączone z 3-cylindrowym litrowym silnikiem turbo o mocy 100 koni. Jest też ten sam silnik, ale bez LPG i wtedy moc to 90 koni. Oraz są silniki 4-cylindrowe 1.3 oraz 1.6. Silnik 1.3 turbo ma 140 lub 160 koni, a silnik 1.6 to wolnossąca jednostka połączona z hybrydą i mamy łącznie 145 koni, czyli od 90 do 160 koni, 3 lub 4 cylindry oraz same benzyny. W zasadzie jedyna wada to brak napędu 4x4 nawet w opcji. Ja mam do testów najmocniejszy wariant, czyli 1.3 Turbo 160, które tak naprawdę ma 158 koni i które to zawsze jest połączone z miękką hybrydą oraz automatem EDC, czyli dwusprzęgłowka, 7 przełożeń. Tak ten silnik pracuje. Nic szczególnego, ale jest naprawdę cichy i w kabinie bardzo mało słyszalny. Za to naprawdę fajnie pracuje wydech. Posłuchajcie sami. Prawda, że miło sobie warczy? Aha, i ten silnik 1.3 to jest dokładnie ten sam, który też jest montowany w Mercedesie, m.in. w A-klasie. I 160 koni, czy tam 158 w Capturze pozwala na sprint do pierwszej setki w czasie 8,5 sekundy. Pora więc to sprawdzić. Równe i powtarzalne 8,5 sekund, czyli dokładnie to, co deklaruje producent. Bardzo ładnie się zbiera Captur i nawet powyżej 120-130 auto ma ochotę przyspieszać. Szkoda tylko, że skrzynia biegów ma sporą zwłokę przy agresywnym kickdownie, czyli redukcji. Ale na szczęście mocy i momentu jest tyle, że nie trzeba zawsze redukować, czasami wystarczy nieco mocniej przycisnąć i auto i tak ładnie przyspiesza.
i zmierzyłem też auto z miejsca w najwolniejszym trybie Eco i bez takiego pompowania hamulcu i wtedy wynik to 9 sekund, więc wciąż ładnie. Spalanie już chyba aż tak bardzo ładne nie jest, chociaż nie można mówić, że jest wysokie. Tak jak mówiłem, to jest wersja, która ma zawsze miękką hybrydę, czyli 12V akumulator i małą baterię o pojemności 0,13 kWh, która doładowuje się w zasadzie tylko z hamowania oraz zwraca tą energię, jak ruszamy. To pewnie zmniejsza spalanie, ale nie za dużo. Ja w mieście ciągle miałem wyniki od 8 do 10 litrów, ale to 10 to było w korkach. Na trasie było nieco lepiej i przy 120 miałem już wyniki około 6,5 litra, a przy 140 w okolicach 8 litrów. Czyli źle nie jest. Bak paliwa ma 48 litrów. Złe też nie są właściwości jezdne, powiedziałbym, że są takie zwykłe. Tak, zwykłe. Auto nieco buja się na zakrętach, a także i czasem podskakuje na poprzecznych nierównościach, ale jest pewne i przyjemne podczas jazdy. I co ciekawe, kompletnie nie nastraja do szybkiej jazdy, pomimo tych 160 koni i 270 Nm. To jest takie spokojne, ładne miejskie wozidełko, które w miarę komfortowo nas przewozi. No dobra, z tym komfortem to mogłoby być lepiej, ale to pewnie przez aż 19-calową felgę, bo momentami było za twardo. Takie 18 cali byłoby idealne i wtedy też mniej strach wjeżdżać na krawężniki. A i z tą szybką jazdą, to też moim zdaniem jest wina układu kierowniczego, który jest średnio komunikatywny, to znaczy jest taki jakby nijaki, trochę gumowaty. Pasuje do takiej zwykłej renówki, ale nie pasuje właśnie do takiej szybszej jazdy. No dobra, to pora na cennik. Podstawowy Captur z silnikiem 3-cylindrowym turbo o mocy 90 koni kosztuje 89 000 złotych. Choć i tak nie opłaca się go brać i pewnie nikt go nie kupuje, bo za 600 zł więcej, tak, 600 zł, jest wersja z LPG, która moim zdaniem jest najlepszą jednostką do tego auta. Za 90 000 złotych mamy ładne miejskie auto z instalacją LPG. Piękna sprawa. To znaczy, ja wiem, że jest drogo i kiedyś takie auto kosztowałoby pewnie 20 000 złotych mniej, ale niestety mamy rok 2025 i wszystko jest już drogie. Drogie jak testowana wersja, która z silnikiem 160-konnym startuje od 127 000 złotych, a ten egzemplarz, czyli ten, który testuję, kosztował około 135 000 złotych. Tak jak mówię, już jest drogo, ale taka wersja z LPG wydaje się niezłym wyborem i chyba jest już dobrze wyceniona. W ogóle Captur robi bardzo dobre wrażenie. Ładny, nowoczesny, przestronny, pakowny, nieźle wyposażony i nadal ma 4-cylindrowe jednostki do wyboru, a to już dziś wcale nie jest takie oczywiste. No i jest opcja z fabrycznym LPG, a to ma sens. Captur to solidna propozycja. Cześć!